So yesterday evening we were thinking about this question, who am I? Wczoraj wieczorem zastanawialiśmy się nad tym pytaniem, kim jestem. And wondering what sort of question that is. Zastanawialiśmy się, co to jest w ogóle za pytanie. And how we can approach an answer to it. I jak możemy zbliżyć się do odpowiedzi. You know, can we analyze ourselves and then write out a nice description? Przeanalizować na przykład siebie i jakąś opis siebie wytworzyć. And if we do that, does it really do the job? A jeżeli nawet, to czy to jest cała prawda o nas? Does it really catch the essence of what it is to be human and what it is to be me in particular? Czy uda nam się w ten sposób dojść do tego, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być mną samym? And I hope you agreed with my suggestion that that wasn't really the best way to approach the question at all. Mam nadzieję, że zgodziliście się z moją sugestią, że nie był to najlepszy sposób, aby zbliżyć się do odpowiedzi na to pytanie. Because it isn't that sort of question. Ponieważ to nie jest tego typu pytanie. It isn't the sort of question that we can, you know, it isn't one of those questions that we have that you can look it up in the back of the book and get an answer. Pytanie z typu, że można znaleźć odpowiedź w jakiejś książce. And because there is more to us than that there is a mystery, something we don't yet know or can't yet see, there's a hiddenness to us, an incompleteness so far. Jako że jest w nas więcej niż tylko prosta odpowiedź, coś, co wymaga uzupełnienia, coś, co wymaga dojścia do pełni. Then really the way we can come to know who we are is actually to stop looking at ourselves in that way. Więc sposobem, jakim możemy dojść do odpowiedzi, jest paradoksalnie zaprzestanie patrzenia na siebie w ten sposób. And the wisdom that we have from our religious tradition Mądrość, która spływa do nas z naszych tradycji religijnych, is that the question of who we are is inextricable from the question of who is God. mówi nam, że pytanie, kim ja jestem, tego pytania nie da się rozdzielić od pytania, kim jest Bóg. And we're not going to get to the essence of this sense of who I am if we don't enter into that other question and that other mystery, who is God. Nie da się tego pierwszego rozwiązać, jeżeli nie spróbujemy zabrać się za to drugie. Kim jest Bóg i Jego tajemnica? Because our being and our knowing flow from the being and knowing of our source in God. Dlatego, że nasze istnienie i nasze poznanie wypływa z istnienia i poznania źródła, którym jest Bóg. And we used a rose, now one lacking a branch. Posłużyliśmy się wczoraj różą, brakuje jej już jednej gałązki dzisiaj. Using it to think about the metaphor that Jesus uses of himself being the true vine. Nawiązując do metafory Jezusa, kiedy mówił o sobie jako o krzewie winnym. He is the true vine, we are the branches, and the Father is the vine dresser. On jest krzewem winnym, my jesteśmy gałązkami, a Ojciec jest tym, który uprawia tę winnicę. He is the rose. On jest różą. We are the branches and flower. I my jesteśmy gałązkami i kwiatem. And the Father is the rose grower. A Ojciec jest ogrodnikiem. Sort of a gardener, really. And if you remember, the branch is not separate from the rose. Mówiliśmy o tym, że gałązka nie jest czymś oddzielnym od róży. It's part of the rose. Jest częścią róży. It's separately identifiable.
Można ją odróżnić jako coś szczególnego, but it's not separate. ale nie jest inna niż róża. It takes its life from the life sap, the life force in the rose. Żyje życiem łodygi róży, as we do from God. Jak my żyjemy życiem z Boga. And if I separate myself, jeżeli ja się oddzielę od Boga, then I'm not going to feel or be very full of life or know who I am. nie znajdę odpowiedzi na pełnię życia i kim jestem. So, just to remind you what I think I was trying to say yesterday. Takie krótkie streszczenie tego, o czym chciałem mówić. So if we can learn to be who we are, jeżeli uda nam się nauczyć żyć tą osobą, którą jesteśmy, if it's possible for us to become more and more who we really are, i stawać się coraz bardziej i bardziej, who we are created uniquely to be, tak jak zostaliśmy w wyjątkowy sposób stworzeni, what sort of a teacher do we need? więc kto nas tego ma nauczyć? The sort of teacher we need depends on the sort of question we're asking and how we're asking it. Jest tak, że pytania też określają nauczyciela. Takie jakie pytanie, takiego musimy znaleźć nauczyciela. When John Main taught this tradition of meditation, Kiedy ojciec John Main zaczął nauczać medytacji w tej chrześcijańskiej tradycji, when I first came across the writing of John Main myself, or heard recordings of his voice, which was even better, kiedy ja sama po raz pierwszy spotkałam się z jego nauczaniem, szczególnie odsłuchując jego konferencję, it felt a little bit as though I was hearing something new. wydawało mi się, że słyszę coś nowego. And it still appears that way to many people, even after 40 or 50 years. I ciągle jest to stwierdzenie czy doświadczenie wielu ludzi, chociaż ta nauka już ma 40 lat. He didn't think he was teaching anything new. On sam nie uważał, że uczy czegoś nowego. He thought that he was teaching out of a tradition. Twierdził, że uczy czegoś, co jest obecne w naszej tradycji. He thought he was talking about something that has always been there in Christianity. Czegoś, co zawsze było obecne w chrześcijaństwie. And he was reminding us of it. I on nam po prostu to tylko przypomina. Because to a large extent we'd forgotten it. Bo tak się stało, że o tym zapomnieliśmy. And the sense of a tradition is simply that which is handed down from generation to generation. A tradycja w naszym rozumieniu to jest coś, co zostaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. And it doesn't sound exactly the same when you read it written down in the 4th century as it does in the 20th century. I może nie brzmi to tak samo wtedy, kiedy uczono tego w IV wieku, czy teraz w XX wieku. Because when people were talking to each other in the 4th century, they had their own 4th century way of approaching things and talking about things. Dlatego, że ludzie z tamtych czasów mieli swoje własne sposoby i rozumienie rzeczy. So in the 20th century, John Main was talking about these things which have always been there in a way that communicated with people around him. Więc jak ojciec Main rozpoczął swoje nauczanie, to używał oczywiście pojęć języka XX wieku. And now Father Lawrence is speaking about the same thing in a way that works for us now. Dzisiaj uczy tego nas ojciec Lawrence Freeman i w ten sposób, jaki może dotrzeć do nas. So, if sometimes people come across this teaching about meditation and think, well, I'm not sure about this. Więc ludzie czasami słysząc o tej modlitwie, o tej medytacji, mają dużo niepewności.
It sounds a bit newfangled. Wydaje się, że to trochę taka nowomoda. I'm not sure if it's authentic. Może nie do końca autentyczne. Maybe it's been imported from somewhere else. Może przyszło do nas skądś indziej. But John May knew that wasn't true. Ale ojciec May uważał, że to tak nie było. And the longer I meditate and the more I read into our Christian mystical tradition, Ja sama im dłużej medytuję, im więcej wgłębiam się w naszą tradycję mistycyzmu. I'm all the time thinking, that's what John May said, and that's what John May said. Wtedy oświeca mnie jak gdyby pewne fragmenty i kojarzę to, przecież to o tym mówił ojciec May. And I begin to realize how deeply Christian his teaching is. I wtedy znowu uświadamiam sobie ponownie, jak głęboko chrześcijańskie jest to nauczanie. And maybe that's the point, that it's deeply Christian. I może w tym cała tajemnica, że to jest tak głębokie. And one of the things that I find so marvelous about John May Jedną rzecz, którą uważam wprost wspaniałą, jeżeli chodzi o ojca Maya, is that he seems to be able to speak from his whole self. wydaje się, że mówi jak gdyby całym samym sobą. He's not talking about himself and his own experience. Nie tyle mówi o sobie i o swoim doświadczeniu, But I always sense very strongly that he is talking out of his own authentic experience. ale dla mnie jest to jasne, że on mówi z swojego całkowitego doświadczenia. From his heart, Z serca swojego, from his understanding, z tego jak to zrozumiał, and from his theological study. z jego wiedzy teologicznej, którą posiadł. But all of them together Ale wszystkie one razem as though, as some of our Eastern Orthodox writers say, as though he dwells with his mind in his heart. jak gdyby, jak wyraził to pewien z naszych prawosławnych ojców, jak gdyby mieszkał w swoim rozumie i swoim sercu. He's not using his theological learning to be clever, Nie używa swojej wiedzy teologicznej po to, aby wykazać swoją mądrość i umiejętność, but to help him to understand what's going on in his whole heart, within himself, in this relationship, this deepening relationship with the Trinity. ale aby zrozumieć, co się dzieje w jego sercu, w tej relacji, jak wchodzi w tą relację z Trójcą Świętą. So when I came across Father Lawrence's book, Jesus, the Teacher Within, Kiedy z kolei przeczytałam książkę ojca Freemana, Jezus, wewnętrzny nauczyciel, it was something I hadn't thought about it in that way before, this notion of a teacher within. to było coś, o czym przed tym nie słyszałam, tym jakby wewnętrznym nauczycielu. But the longer I've continued to meditate and to read the mystics, not surprisingly, I discovered that this is not a new idea at all. Ale im dłużej znowu medytowałam i wczytywałam się w dzieła mistyczne, doszłam do wniosku, że to wcale nie jest takie nowe. It's a very time-honored way of thinking about all of this. Że to jest, zawsze tak było. So going back to that, how do we answer the question, who am I and who am God? Więc wracając do tego naszego wielkiego pytania, kim ja jestem i kim jest Bóg. It seems to me that Jesus almost never approaches life, faith, us, with questions out of the rational mind or answers out of the rational mind. Wydaje mi się, że Jezus nigdy nie
pojmował, czy nie zadawał pytań dotyczących nas, siebie czy Boga, które wymagały odpowiedzi rozumu. He's not really interested in questions of the sort that you could look up in a book and find the answer. Nie interesowały go pytania, które można było znaleźć w księgach. And I think he's not interested in those sorts of questions. Zainteresowany, jeżeli my się interesujemy tego typu pytaniami, because when we get an answer to those questions, it closes it off. Dlatego, że pytanie, odpowiedź na poziomie rozumowym jak gdyby zamyka to całe pytanie. We've got it tied up and we can possess it and own it and there's nothing else to be said. No, nas zamyka i jak gdyby wiąże i stwierdzamy, że właściwie już nie ma więcej nic do dodania. I think he's interested in ways of questions and ways of teaching which are really the opposite of that. Myślę, że Jezus zadawał pytania i jego sposób nauczania był taki, który był całkiem temu przeciwny. Ways of teaching and questions that open things up for exploration. Także sposób, w jaki uczył, otwierał rzeczy dla własnego dociekania. That make us look a little more broadly, that make us look more deeply. Otwierał nasze horyzonty widzenia i też wchodziliśmy głębiej w te pytania. To find perspectives on things that I've not seen before yet. Żeby znaleźć cienie tych pytań, o których przedtem w ogóle nie myśleliśmy. Because in the mystery of God there's always more. Bo w tajemnicy Boga jest zawsze więcej i więcej. That's why we say that God is infinite. Bo mówimy, że jest nieskończony. Which means there are no boundaries, there is no end. Znaczy, że nie ma granic, nie ma końca. There's no end to our exploring and opening. Nie ma końca naszego dociekania i odkrywania. We're going to be meditating all our life. Będziemy medytowali do końca życia. I remember the moment when I realized that. Pamiętam, kiedy sobie to uświadomiłem. Goodness me, I'm going to be doing this forever. O Boże, to będę musiała już robić do końca mojego życia. Usually that prospect is doing something forever. The same thing every day forever is not one that I relish. Zwykle coś, co uświadamiam sobie, że będziemy musieli robić codziennie i to do końca życia nie jest czymś szczególnie miłym. But this is different. Ale tu była jakaś różnica. I'm very pleased that I'll be able to keep on doing this for the rest of my life because I know there's never going to be an end to God. Wiem, że akurat w tym wypadku sprawia mi to przyjemność, dlatego że uświadomiłem sobie, że nigdy nie będzie końca w Bogu. There's never going to be an end of my exploring of these questions. Who is God? Who am I? Who is my neighbor? Nigdy nie skończy się to dociekanie, kim jestem, kim jest Bóg i kim jest mój bliźni. And I think that's marvelous. I myślę, że to jest po prostu cudowne. So what sort of a teacher is this? Is our teacher Jesus? Więc cóż to jest za nauczyciel, ten nasz Jezus? He's a teacher who asks questions like this. Ktoś, kto zadaje tego typu pytania. What are you looking for? Czego szukasz? Who do you say that I am? Kim ja jestem dla Ciebie? Maybe those are questions we're going to be exploring all our life. Może to są pytania, na które nie znajdziemy odpowiedzi w całym naszym życiu. Do you want to be healed? He says to someone. Czy chcesz być uzdrowiony? Pytał kogoś. He says to the blind man who wants to see, he says, do you believe that I can do this for you? Ślepca, który pragnie wzroku, mówi, naprawdę wierzysz, że mogę to dla Ciebie zrobić?
What fascinating questions. To za fascynujące pytanie. Which we can only answer personally. Na nie możemy odpowiedzieć tylko bardzo osobiście. They're questions addressed to the heart. To pytania skierowane do serca. By which I mean the whole of us. Serce dla mnie to całe nasze człowieczeństwo. We sometimes misunderstand the biblical use of the word heart as meaning our essentialness, our wholeness, because in our culture we sometimes think the heart is just about emotions. W naszej kulturze słowo serce kojarzy się więcej z emocjami, a tymczasem w tradycji mistycznej jest to opis całego człowieka. But that's not the full meaning of the biblical use of the word. W tej tradycji inaczej rozumiemy serce. It's more as we use it when we say, I'm wholehearted about something. Mówimy raczej wtedy, kiedy używamy wyrażenia, że jestem w tym całym moim sercem. You know, I give everything I am to it. Daję wszystko tej sprawie. Or when we say, that gets to the heart of it. Albo to dotyka sedna sprawy. That's what it's really about. O to właśnie chodzi. A sort of deep down thing. Coś, co jest bardzo głęboko. So Jesus is not at all keen on the sorts of questions that other people ask him. Jezus nie bardzo interesuje się pytaniami, które ludzie mu zadają. If they're head sort of questions. Jeżeli mieli jakiekolwiek pytania do niego. He never answers them. Nie odpowiada na nie. He answers them with another question, or he subverts them, or he comes up with an answer from left field, as we say in English. Albo często odpowiada na nie innym pytaniem, albo odpowiada w sposób, który my w Anglii nazywamy z lewej strony. So when the disciples are arguing about who is going to be top dog in heaven, więc jak apostołowie, uczniowie Jego zbierają się, który z nich będzie najważniejszy w niebie. he just says, it's not mine to give. Mówi, to nie jest moja sprawa, aby wam to zapewnić. And anyway, you're thinking about it the wrong way up. Zresztą źle pojmujecie całą sprawę. The one who is first will be last, and the one who is last will be first. Ten, co chce być pierwszy, będzie ostatni, a ostatni będą pierwszy. Well, what sort of an answer is that? The one who will be first is last, and the last is first. It's not exactly explicit, is it? W ogóle co to za odpowiedź, że ostatni będą pierwszymi, pierwsi będą ostatnimi? O co tu w ogóle chodzi? It leaves us with a life's worth of exploring what that means to me. Zostajemy jak gdyby bezbronni wobec tego pytania. And he's very keen on answering a question with a story. Bardzo często też odpowiada na pytania, przytaczając jakąś przypowieść. When people are trying to get him to tie down for their own reasons, questions like, who is my neighbor? Gdy ludzie próbują go przygwoździć pytaniami, które dla nich są ważne, na przykład, kim jest mój bliźni? Trying to get him to define it the way they do. Tak, aby odpowiedział na nie w sposób taki, jak im się wydaje. Or not, so that they can point the finger at him. Albo nie, tak, aby go o coś oskarżyć. He says, he doesn't answer it directly. Znowu nie odpowiada na nie bezpośrednio. He says, imagine you on a journey. Wyobraźcie sobie, że jesteście w podróży. And you met someone at the side of the road. I napotkaliście kogoś leżącego na poboczu. Who was wounded and in need. Był ranny i w potrzebie. And you know the story of the Good Samaritan. No i znamy tą samą powieść o dobrym Samarytaninie. And it's left with you to make of that story what you will. I znowu zostajemy z tą opowieścią sami i musimy z niej wziąć to, co what you can. możemy czy chcemy. And what you will do with it. No i pytanie, co z nią zrobić dalej.
Will you listen to it and forget it? Posłuchać i zapomnieć? Or will it begin to penetrate your own heart? A może przeegzaminować swoje własne serce? And then when people want to know what this kingdom of heaven is, Kiedy ludzie pytają go na przykład o Królestwo Niebieskie, is the sort of the goal of life. Jako cel życia. Well, at work, if I had given a goal, I probably have some targets and I know what I've got to do. W naszej pracy, jak nam ktoś stawia jakiś cel, czy jakieś zadanie, no to mniej więcej wiemy, o co chodzi i jak to wykonać. And I can measure, or somebody else can measure, whether I've done it or not. I są sposoby ocenienia tego, czy to, co zrobiłem, było dobre i wystarczające. So what does Jesus have to say about the kingdom of heaven in Matthew's Gospel? Więc co Jezus ma do powiedzenia o Królestwie Niebieskim w Ewangelii Świętego Mateusza? Well, he says very precisely, don't ask me, is it here or is it there? Mówi, nie pytajcie mnie, czy ono się znajduje tutaj, czy tam. It's not that sort of question with that sort of answer. To nie to pytanie i nie ta odpowiedź. But I'll give you a few images. Ale opowiem wam o nim. It's like a mustard seed, Jest jak ziarno gorczycy. the tiniest of all the seeds, Najmniejsze ze wszystkich ziaren, that grows into a great tree, ale rozrasta się w wielkie drzewo, that the birds can come and nest in. gdzie ptaki znajdują swoje schronienie. It's like that. Coś takiego. Or it's like a pearl, it's like a merchant who was looking for fine pearls. Jak kupiec, który szukał wspaniałej perły. And he finds the one that's the most fantastic and amazing. I znajduje tą najwspanialszą, najcudowniejszą. And he wants it. Bardzo jej pragnie. But to have it, he has to sell everything he has. Ale aby ją zdobyć, musi sprzedać wszystko, co posiada. Kingdoms like that. Takie jest Królestwo Niebieskie. And a lot of other images. Wiele innych obrazów. He's not exactly tying it down, is he? Czyli Jezus nie udziela tak bardzo dokładnej, precyzyjnej odpowiedzi. He's appealing to the heart, the whole of us, to say, well, I've got to explore this. Raczej odwołuje się do naszego serca i takiego pragnienia odkrycia tego. It's not something I can grasp immediately, as though it might be more the sort of teaching that we're used to, the Beatitudes. Też pamiętamy o 8 błogosławieństwach, jak nauczał o nich Jezus. Which looks a bit like a nice list of things that we can take in and do something with. Co raczej przypomina nam taki spis rzeczy, które możemy zrobić. We find, blessed are the pure in heart. Mówi, błogosławieni ubodzy sercu. Blessed are the poor in spirit. Ubodzy w duchu. Blessed are those who mourn. Ci, którzy płaczą. We're going to be taking our whole lives to understand what those things mean. Znowu, życia nie starczy, żeby zrozumieć, o co mu chodziło. So he's not the sort of teacher that we're used to in school. Więc to nie jest nauczyciel, do którego może znamy ze szkoły. In John's Gospel, he said the truth that Jesus teaches is the truth that we have to live. W Ewangelii Świętego Jana ewangelista mówi, że prawda, której uczy Jezus, jest prawda, którą musimy żyć. It's not head stuff. To nie jest coś, co można po prostu się nauczyć na pamięć. Well, let's look a bit more directly at this distinction between the head, the reasoning mind and the heart.
Przyjrzyjmy się może troszeczkę bliżej tej różnicy między odpowiedzią umysłową a odpowiedzią serca. Our mind, our reason, is an extraordinary facility that as human beings we have. Nasze umysły to coś niesamowitego, taka właściwość nasza. Tremendously powerful. Pełna siły, mocy. So much of our human progress is down to it. I wiele z naszego postępu jako ludzie zawdzięczamy naszemu rozumowi. From this microphone Zacznijmy od tego mikrofonu na przykład. to almost so many things around us, and our technology is of course mind-blowing. Wszystko to nas otacza, cała technika. And it has its own particular characteristics, its own particular functions. Więc nasz rozum ma swoje własne właściwości i swoje funkcje. It's very good at taking things apart and analysing them. Przyjrzenie się czemuś i rozebranie tego na części pierwsze. And defining them and describing them and naming them. Pisanie, nazwanie. And comparing them and contrasting them. Porównywanie, kontrastowanie. And sorting them into this sort of thing and that sort of thing. I rozdzielanie, to jest to, to jest tamto. So I'm going to take one of these roses. Wezmę znowu jedną z tych róż. And I'm going to find out about it in that sort of way. I spróbuję właśnie, używając mojego rozumu, przeanalizować tę różę. Well, I can recognize it as a rose. Więc nazwę tą roślinę różą. Because I've seen them before, so I know it's like the ones I've seen before. Widziałam podobne kwiaty przedtem i kojarzy mi się z różą. And it's getting a bit faded, but it's got the right shaped flower. Kształt kwiatu odpowiada róży. And the right sort of branches. I gałęzie, liście również. You know, they're the right shape. Czyli cały kształt pasuje do róży. And this one looks like one. Oh no, it has got a few thorns, which is what I expect. No, jest też kilka kolców, które spodziewałem się zobaczyć. So if I want to know more about it, then maybe I'm interested in, let's get this branch. No może przyjrzyjmy się tej gałązce. And let me see how many leaves there are. Policzymy liście. 2, 3, 4, 5. Okay. Mamy 5 liści. And I can see that some of them are bigger than others. Niektóre z nich są większe, mniejsze. And if I take another one, I can see that, whoops, this one's got big ones. This one's got big ones and small ones as well. Tu też mamy małe i duże liście. But this one's only got 1, 2, 3. That's interesting. Ale na tej gałązce były tylko 3. And I wonder why that is. Ciekawe dlaczego. I could investigate that further. Można to zbadać głębiej. Let's have a look at this one. Ten coś nam więcej So powie. it's got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Tu jest 7 liści. But I can see that although this is smaller than this one, it's constructed in very much the same way. Ale widzę, że chociaż są różne wielkości, mają tę samą budowę. It's divided in two by that central vein. Można je podzielić na dwie równe części. And then by these other veins down here. Oh, then I can see what's inside it. Oh goodness me, this is fascinating. Mogę nawet zobaczyć coś w środku. And then, gosh, look at this flower. I wonder, these are not quite the same as the leaves. Przyjrzyjmy się kwiatom. Płatki kwiatu nie bardzo przypominają liście. They're softer and Są bardziej delikatne. they're all pink. Koloru różowego.
quite the same colour pink. Ale różne odcienie różu. They've all got a little sort of white bit at the bottom. I wonder how many there are. I'll just take them off, then I can count them. Może wszystkie zbiorę, policzę, ile ich było. Ooh, there are a lot. Masa ich. Ooh. Golly, there are a lot. Naprawdę jest ich dużo. How long is this session? Zobaczymy na czasu. 8:45. Okay. And as you said to me, my watches. I didn't understand what you said earlier. Your watch is 1 hour difference to Polish. And what time is it now? It is past 9. That's what I've got. Okay. We finish it. Fine. You see, there's some confusion there. Anyway, I could eventually work out how many petals there were, and then, golly, I could see what's inside. Gosh. I would have learned a very great deal about the rose. Więc nauczyliśmy się bardzo wiele na temat róży. The only trouble is, I don't have a rose anymore. Problem jest taki, że nie mam już więcej tej róży. I pulled it to pieces. Rozebrałam ją na części pierwsze. As we say, when someone's done it to us. Czasami tak mówimy, jak ktoś nas analizuje. In English we do. We say, I feel as though I've been pulled to pieces. My mamy w Anglii takie Examined. powiedzenie, jak gdyby rozebrano mnie na części pierwsze. That's what the mind's good for. To jest właśnie specjalność rozumu. We need it to do those sorts of things. No i musimy też takie rzeczy robić. But we also need the heart to do what the heart does. Potrzeba nam też serca, aby serce robiło w swój własny sposób. The heart's really, really good at being present. Serce ma tą wspaniałą umiejętność bycia obecnym. At just being there. Po prostu bycia. Just being with. Bycia tu i bycia z. Giving attention. Skupienia. Listening. Słuchania. Being open to the other. Otwarcia na innych. Being receptive. Przyjęcia innych. Loving. Kochania. Knowing. Poznania. As distinct from knowing about. Jako różnicę od wiedzy o czymś. And the ways of the heart need time and patience and waiting. Sposoby poznania serca potrzebują czasu, czekania, cierpliwości. So if I spent time with this rose as it is, Jak poświęcę trochę mojego czasu, aby być z tą różą, jako całą różą, and I give it my curious, open, close attention, i ze skupieniu i uwadze jej się przyglądnę, what am I going to see co takiego with dostrzegam the eyes of my heart? okiem mojego serca. I'm going to see something beautiful, Zobaczę piękno, wondrous. cud. How extraordinary that this simple leaf Że ten prosty liść should be so wonderfully made. jest tak pięknie uformowany. How these leaves that to start with looked all the same Czy to ten sam liść, który oglądaliśmy przedtem, are actually all different.
jak różne. They have their own unique quality. Każdy z nich ma swoją własną osobowość. How many shades of pink there are in that rose? Ile odcieni różu jest w tym kwiacie? I'd love to look right into it. Chciałbym zajrzeć do jego wnętrza, But I can't do that without destroying it. ale nie mogę tego zrobić bez zniszczenia tego. And how could I do that? Więc jak mogłabym zniszczyć tak piękny kwiat? What a marvelous, beautiful thing it is. Coś tak cudownego i pięknego. I love it. Kocham ten kwiat. Mind questions, heart questions. Mieliśmy pytania rozumu i pytania serca. Approaches from the head, Coś, co podeszliśmy do tego z poziomu naszej głowy approaches from the heart. i z poziomu naszego serca. Learning through the head, Uczyliśmy się używając naszego rozumu learning through the heart. i uczyliśmy się sercem. Kingdom of God is like a mustard seed. Królestwo niebieskie jest jak ziarenko goryczy. Gorczycy. A seed is planted in the ground. Zasadzone w ziemi. The man who planted it goes inside, goes to bed. Człowiek, który je zasadził, poszedł spać. While he's sleeping, the seed grows, he doesn't know how. A kiedy on śpi, ziarno wzrasta, on nie wie nawet jak i kiedy. And in the morning, there's a little tiny green leaf poking through the ground. A rano malutki zielony liść przebija się przez powierzchnię ziemi. So Jesus, teacher, one might say, of the heart. Czyli Jezus, nauczyciel z poziomu serca. For a teacher who understands the mind in the heart. Nauczyciel, który rozumie różnicę między odpowiedzią serca i odpowiedzią rozumu. There is a psychiatrist, a Scottish psychiatrist, Jest taki szkocki psychiatra, called Ian McGilchrist. Ian McGilchrist. And he wrote a book called The Master and His Emissary. That may be difficult to translate. On napisał jedną You wrote a book. książkę. And he was revisiting an old idea in psychology about the left and the right brain. Zajął się tym problemem psychologii między prawą i lewą półkulą mózgu, Having different functions. które mają różne funkcje do spełnienia. That idea went out of fashion. W jakimś momencie ta sprawa przestała być modna, But it's come back with a more subtle understanding. ale wróciła z takim bardziej głębszym, subtelniejszym rozumieniem. So he says that the left and the right side of the brain are actually always in communication with each other. No i twierdzi, że te obie półkule ciągle komunikują między sobą. But nonetheless, they do have different functions. Mimo wszystko spełniają różne role. It's another one of those both and things, like the branch and the stem. They're not separate, but they can be identified separately. To jest kolejna z tych rzeczy i oddzielnie i razem, które, jak mówiliśmy o róży i o łodydze i o liściu. So he says the right brain is particularly good at being present to things whole as they are. I mówi, że
prawa półkula specjalizuje się w tej funkcji bycia wobec rzeczy, zdarzeń, takimi, jakie one są. Just being there without analyzing or defining or naming. Po prostu bycia bez analizowania ich, bez nazywania ich. But he said the right brain very quickly passes those signals to the left brain. Ale sygnał z prawej półkuli bardzo szybko przechodzi do lewej półkuli. And the left brain sorts this information and says, do I recognize that from before? A lewa półkula momentalnie zajmuje się analizowaniem tego. Znam to już z z mojego doświadczenia. So can I name it? Mam nazwę na to. Grasp it. Określić to. Define it. Zdefiniować. And have it safely tucked away and understood. Tak aby to zakwalifikować i zrozumieć. Which is very similar to the way I've been talking about the mind and the heart with the rose. Czyli coś, co bardzo podobnego, jak tłumaczyłam, róży z punktu widzenia rozumu czy serca. But he makes this very interesting comment. Ale autor bardzo interesująco to streszcza. Although he's a scientist, he has to resort to anthropomorphic language to say what he wants to say. Jako naukowiec musi się posługiwać antropomorficznym językiem. He says the trouble is the left brain likes to dominate. Problem w tym, że lewa półkula lubi mieć przewagę nad prawą. It doesn't like to stay too long. It doesn't like the right brain to have too much play. Nie chce zezwolić prawej półkuli na przejęcie wiodącej roli. The left brain likes to control. Czyli lewa półkula jest takim miejscem kontrolnym. And that's exactly what our mystical friends say. To jest dokładnie to, o czym uczyli mistycy. The mind is a good servant, but a bad master. Że rozum to świetny sługa, ale bardzo niedobry pan. So the mind needs to get in its proper place. Więc rozum trzeba ustawić w jemu należnym się miejscu. So that it serves the whole person. Tak, aby był sługą całej osoby. So that the whole person can serve everything else. Tak, aby ta osoba z kolei mogła służyć wszystkiemu wokół. Which is why we meditate. To jest powód, dla którego medytujemy. It's a bit like saying to the left brain, oh, just have a rest. Troszeczkę mówię, lewej półkuli weź sobie, daj na zatrzymanie. There's too much of you in my life. Zbyt dużo cię było w moim życiu. Let's get the balance of it better organized. Może trochę przywróćmy równowagi. Well, let's think about our church. No cóż, pomówmy teraz troszkę o naszym kościele. Sorry, priests. There's a marvelous phrase about the church. Jest takie piękne określenie kościoła. Which in Latin is semper reformanda. Tak brzmi to w języku łacińskim. Which means it's always in need of reform, of restoration, of recreation. Co możemy przetłumaczyć, że jest to miejsce, które potrzebuje ciągłej odnowy, reformy. It's always getting a bit distorted and a bit out of shape and a bit unharmonious and Kościół zawsze wypada jak gdyby z równowagi, gubi swoją harmonię. and why wouldn't it? Because actually it's just like us who always need reforming, reshaping and recreating. Nie powinno nas to dziwić, przecież tacy my jesteśmy również. It's just like our families.
that always need reforming, reshaping and recreating. Takie są również nasze rodziny, ciągłe w potrzebie zmian, naprawy. Like our communities, our nations. Czy nasze wspólnoty, nasze narody. Wouldn't it be nice if we all could agree what those sorts of reshapings and recreatings needed to be? Wspaniale byłoby znaleźć taką receptę na tą zmianę, na tą naprawę. So when John Main began to teach meditation, Kiedy ojciec Main rozpoczął nauczanie medytacji, he was a great lover of the church. był oddanym uczniem Kościoła, But he felt that as a generalization, the church had got a bit heady. ale czuł, że Kościół zbyt mocno zamknął się w swojej głowie It had lost contact with some of those heart questions. i stracił kontakt z pytaniami, które wypływały z serca, Those experiential dimensions of faith. tym doświadczalnym wymiarem wiary. Well, it's not necessarily true, and it's not true with every church community. Oczywiście nie możemy tutaj uogólniać, But maybe in recent centuries, ale może w ciągu ostatnich wieków the church has got particularly good at its creeds, its catechisms, and its rules. nasze kościoły wyspecjalizowały się w katechizmach, prawach, przykazaniach. Maybe it's led some of us to suppose that to be a Christian, it's something to do with pressing ourselves into, as I said yesterday, some sort of perfect Christian mold. Może odnieśliśmy wrażenie, że być dobrym chrześcijaninem to właśnie dać się wcisnąć w pewną formę, o której mówiliśmy wczoraj. I should learn to become, to do what Jesus does, to be like him in a certain sort of way. Że muszę być takim człowiekiem, jakim był Jezus. And it's not that we don't need role models, it's not that we don't need rules, it's not that we don't need to learn the faith. I to nie chodzi mi o to, że nie potrzebujemy jakichś przykazań, że nie potrzebujemy wzorców osobowości. Maybe that's what's given us such a great start. Ale to może być bardzo dobry początek. But some people have felt that it's pushed them into a straitjacket. Ale byli ludzie, którzy odczuwali to jako zamknięcie w jakimś kaftanie bezpieczeństwa. It's not necessarily the church's fault, but some folks say, I've ended up with a dose of Catholic guilt. Może to nie jest bezpośrednio wina Kościoła, ale ludzie zaczęli mówić, moja wiara się skończyła jakimś poczuciem katolickim, poczuciem winy. Rather than a dose of Christian forgiveness. Raczej niż jakimś podejściem przebaczającym chrześcijaństwu. Maybe what they've ended up with doesn't feel too much like salvation. Może nie odczuwają już swojej wiary jako czynnika zbawienia. Maybe it doesn't feel so much like healing and spaciousness and fullness of life. Przestała być miejscem uzdrowienia, pełni życia, szczęścia. Or forgiveness, peace, joy, Przebaczenia, pokoju, radości, unity, jedność, love, miłość, passion for justice. pasji za sprawiedliwością. Or maybe not enough of it. Może po prostu tego nie jest wystarczająco dużo. Maybe the heart's still hungry and thirsty. Serce jest ciągle spragnione i głodne. And given that tendency that all human beings have for the mind to rule the heart, I
biorąc pod uwagę to, że wszyscy mamy tą tendencję przewagi rozumu nad sercem, why will we be surprised if sometimes the church has gone a little bit in that direction? nie powinno nas dziwić, że nawet Kościół uległ tej pokusie i poszedł w tym kierunku. And maybe that's the reason the present Pope divides opinion quite so strongly. I może to dlatego Franciszek obecnie jest takim znakiem różniącym. It seems to me that he believes that we need our creeds and our catechisms and our rules. Nie mam wątpliwości, że Franciszek uważa, że potrzebne nam są katechizmy i przykazania. We need that guidance. Potrzebujemy naszego credo i kierunku. But he always wants to say, I think, that the most important thing is mercy. Ale mówi, ciągle podkreśla, że najbardziej potrzebną nam rzeczą jest współczucie. And instinctively many people cheer. I jakoś tak instynktownie wielu ludzi na to odpowiada zgodą. Because that speaks to our own hearts. To mówi do naszego serca. But some people are frightened by it. Ale inni są tacy, którzy się boją. What's going to happen if we lose control? Co się stanie, jak stracimy panowanie? Well, I guess you wouldn't be here if you hadn't yourselves felt a deeper call of the heart. Myślę, że nie byłoby was tutaj, gdybyście nie odczuwali tego głodu waszego serca. Not denying that we need Nie the zaprzeczając, rules nie and the creeds, zaprzeczając, which is the best commandment. Gdy Jezusa spytano o największe przykazanie, Well, he says it's not that we don't need the other commandments, but really what fulfills them all, what they're all about, is love. powiedział, to nie jest tak, że odrzucamy wszystkie inne przykazania, ale to największe, najbardziej ważne to jest miłość. Not coveting and not murdering. To nie chodzi o kradzież czy o niezabijanie. Are clues as to what love looks like. Ale my szukamy odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość. But love is what it's about. Chodzi mu głównie o miłość. So, maybe we come to find Jesus in Scripture. Może odnajdziemy Jezusa w Piśmie Świętym. We learn from the teacher in what's written about him. Będziemy się uczyć od Nauczyciela i o tym, co o nim napisano. To start with, we're reading out of the head. I zawsze zaczynamy czytając Ewangelię na poziomie naszego rozumu. What ought we to do? Co powinniśmy też zrobić. What can we find out about him? Ale co możemy o nim się dowiedzieć w Ewangelii. But as we begin to make this journey from the mind to the heart, we begin to read Scripture differently, I think. Ale jak już rozpoczniemy tą wędrówkę, tą podróż z głowy do serca, nagle Ewangelie jawią nam się w innym świetle. Maybe we begin to realize that these stories are not about other people in the past. I nagle stwierdzamy, że w tych opowieściach nie chodzi o tamtych ludzi tamtego czasu. They're also about me. Ale też chodzi o mnie. It's my story too in there. To jest również moje opowiadanie, moja przypowieść. Maybe I'm the prodigal son. Może ja jestem tym synem marnotrawnym. Maybe I'm the one Jesus is addressing. Może to właśnie do mnie się zwraca. Personally. Na poziomie bardzo osobistym. Maybe it's though when I read Scripture, it's as though Jesus is there whispering into my own ear the thing I need to hear just now. Może to, jak czytam, to właśnie On jest tutaj koło mnie i szepce mi do ucha. That thing that he was so good at doing in life. To jest coś, co On był świetnym w tym, jak chodził po ziemi.
someone came to him or he met someone along the way. Ktoś się do niego zbliżył albo spotkał kogoś na drodze. He seemed straight away to be able to read their heart. Potrafił momentalnie odczytać to, co było w sercu tego człowieka. To know what they needed. Znał jego wszystkie potrzeby. They needed to hear. Wiedział, co chce usłyszeć. What they needed him to do. I co pragnął, aby Jezus dla niego zrobił. And he responds very personally to people. Każda jego odpowiedź była odpowiedzią bardzo osobistą. He doesn't have a standard answer for things. Nie miał jakichś wykutych na pamięć odpowiedzi. A standard response to people. He has a personal response to people. Każda jego odpowiedź była na poziomie jednostki, osoby. Because he knows them better than they know themselves. Ponieważ on znał ich lepiej niż oni znali samych siebie. And so with us still. I tak też jest dzisiaj z nami. So we read with the eye of our heart more open, or the ear of our heart, and the eye of our heart more open. Więc czytamy Pismo Święte, słuchując się okiem i uchem naszego serca. So we don't hear in Scripture so much demands and commands. Już nie odkrywamy w tych opowieściach zakazów i nakazów. But maybe more invitations. Może więcej jest w nich zaproszenia. Insights. Wglądu. Places to explore. Miejsc, które musimy zbadać. Or resonances with what we feel is already happening in us. Że coś w nas rezonuje, już odczuwamy, że to właśnie się w nas wydarzy. That confirm that for us. Znajdujemy potwierdzenia naszych własnych przeczuć. Yeah, I'm on the right path. Pojawia się takie przeczucie, że jestem na właściwej drodze. This is the sort of thing that happens when you get close. To jest coś, co się wydarza w relacji, kiedy ta relacja się zacieśnia. I'd like to have a look at John 1:35 to 40. Przyjrzyjmy się fragmentowi Ewangelii Świętego Jana. The next day, John again was standing with two of his disciples. And as he watched Jesus walk by, he exclaimed, "Look, here is the Lamb of God." The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. When Jesus turned and saw them following, he said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi," which translated means teacher, "where are you staying?" And he said to them, "Come and see." They came and saw where he was staying, and they remained with him that day. It was about 4 o'clock in the afternoon. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z 2 swoimi uczniami, gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: "Oto baranek Boży." 2 uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy ich, że idą za nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" Oni odpowiedzieli do niego: "Rabbi," to znaczy nauczycielu, "gdzie mieszkasz?" Odpowiedział im: "Chodźcie, a zobaczycie." Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny 9:10. If we're very familiar with these stories, we often don't notice how odd they are.
Słysząc tak często te przypowieści, te wydarzenia z Pisma Świętego, nie zauważamy, jakie one są specjalne, specyficzne. Dialogues don't go the way normal dialogues go. Te rozmowy tutaj nie są zwykłymi rozmowami, które znamy z życia codziennego. So we get John the Baptist seeing Jesus and recognizing him. Więc mamy tutaj Jana Chrzciciela, który zauważa Jezusa i rozpoznaje go. Sort of direct from the heart. He knows that this is who he's been looking for. To jego rozpoznanie wypływa z jego serca. Nagle uświadamia sobie, że Jezus jest tym, kogo on oczekiwał. So, two of John's disciples recognize this and decide to follow Jesus. Więc dwaj jego uczniowie zauważają to, co Jan mówi i postanawiają pójść za Jezusem. Out of curiosity, it seems. Z czystej ciekawości. And Jesus turns Jezus odwraca się and says, i mówi: you know, if someone turns to me, I usually say, well, I'm Liz. Z reguły jak ktoś się do mnie odwraca, to ja się przedstawiam, mówię: jestem Liz. It's sort of the first thing you do is say, this is who I am and who are you. To jest coś, co pierwsza rzecz, którą robimy, tak? Przedstawiamy się sobie wzajemnie. Jesus says, what are you looking for? Jezus zaś pyta: a czego wy tu szukacie? So he isn't interested in saying, this is me and this is who you've been looking for. Nie jest zainteresowany, aby powiedzieć: to ja jestem ja, a wy jesteście wy i mnie szukacie. Pointing to himself and saying, well, I'm it. Jak gdyby wskazując na siebie, mówiąc: no to ja jestem waszą odpowiedzią. He never does that. Almost never does that. Prawie nigdy tego nie robi. He almost never says who he is. Prawie nigdy nie mówi, kim jest. He simply goes around getting involved with people. Jak gdyby wchodzi w relacje z ludźmi. Doing what he does. Robi to, co robi zawsze. Saying what he says. Mówi to, co mówił. And leaves it to people to make up their own mind. I zostawia ludziom decyzję, aby sami zrobili z tym, co chcą. Some of them attracted to him. Niektórzy są nim jeszcze więcej zainteresowani. And some are the opposite. Niektórzy wprost przeciwnie. They hate him. Nienawidzą go. And a lot of the time, in fact all of the time, even the disciples don't understand him very well. Do tego stopnia, że nawet uczniowie nie rozumieją Jezusa. And his question is, who do you say that I am? Pamiętamy to jego pytanie: a co wy o mnie myślicie? Well, you're only going to know that if you're prepared to hang around with me. Może się tego dowiecie, jeżeli będziecie ze mną dłużej. If you're going to open your heart to discover. Otworzycie wasze serca, aby to odkryć. So he says, what are you looking for? Tak więc pyta: czego szukacie? And they said to him, Rabbi, where are you staying? I odpowiedź równie zdumiewająca: Nauczycielu, gdzie ty mieszkasz? So they sort of know they have to spend some time with him or something. Tak jakby przeczuwali, że chcą się u niego zatrzymać przez jakiś czas. You see what I mean by what an odd story this is, and most of the stories are. Widzicie, jaka to jest zdumiewająca, dziwna historia. So he says, come and see.
On nie odpowiada, no chodźcie, zobaczcie. Imply, if you want. Mając na myśli, jeżeli chcecie. And they do want. I oni chcą. I guess they don't really know what they're looking for. Myślę, że oni tak do końca nie wiedzieli, czego szukają. As I guess most of us don't really. Jak i my tego nie wiemy. Until we find it. Aż to odkryjemy. Recognize it. Poznamy. The heart knows. Serce wie. And they came and saw where he was staying, and they remained with him that day. I oni poszli za nim i dowiedzieli się, gdzie mieszka i zostali z nim w ciągu dnia. So he was open to that. Więc Jezus był na to otwarty, przygotowany. People spending time with him and discovering what he was. Że ludzie go odwiedzą i spędzą z nim trochę czasu i odkryją, kim on jest. He never really imposes himself on anybody. Jezus nigdy nie narzucał się innym. Even when he's on trial before Pilate and his life's at stake and Pilate says, "Who are you?" Nawet kiedy w dniu procesu przed Piłatem, kiedy jego życie wisiało na włosku i Piłat zapytał go, kim jesteś? Are you a king? Jesteś królem? He simply says, "You say I'm a king." Odpowiada, to ty powiedziałeś. That's what you think I am, well, so be it. Jeżeli tak uważasz, to niech tak zostanie. It's really your answer. Twoja odpowiedź. I can't control your answer, your response. Nie ma władzy nad tym, jak odpowiadasz na to pytanie. He simply says, I came to testify to the truth. Ja przyszedłem po to, aby dać świadectwo prawdy. I don't know whether you can hear that or not. Nie wiem, czy to do ciebie dociera, czy nie. How much you've heard it. Ile z tego wiesz o mnie? How deeply you've understood it. Jak głęboko to zrozumiałeś? The life's work. To właściwie praca na całe życie. So, it's a very interesting sort of Jesus that we have, isn't it? Jest ciekawym człowiekiem ten Jezus, którego mamy tutaj, prawda? He says, well, open your heart and see. Po prostu mówi, otwórz swoje serce i zobacz. I'm here. Ja jestem tutaj. I am. Ja jestem. That resonance from the Old Testament of the meeting with Moses. I am. To przecież ta odpowiedź, którą Mojżesz usłyszał od Boga. Ja jestem. Ultimately beyond your complete understanding. To wykracza poza nasze But present. zrozumienie, ale jest obecność. And a few clues. I am the true vine. A jeżeli potrzebujesz jeszcze jakiejś wskazówki, jestem krzewem winnym. I am the good shepherd. Dobrym pasterzem. These are from John's Gospel. He has a particular way of presenting Jesus. Święty Jan ma w szczególny sposób przedstawia nam Jezusa w Ewangelii swoich. And as he was then, he is now, and ever shall be. I tak jak było to kiedyś, był kiedyś, tak jest i dzisiaj z nami i pozostanie na zawsze. It's the same Jesus we meet now in our own heart as was there and described in the Gospels. To sam Jezus, który wchodząc wtedy po Jerozolimie, dzisiaj zamieszkuje nasze serca. He gave us his Spirit, is the way we think of it, to dwell within us. Zostawił nam swojego ducha, aby nas zamieszkiwał. So that we can know Jesus as the inner Christ. Tak abyśmy poznali Jezusa jako Chrystusa w nas. In the way that the disciples knew him in flesh and blood.
tak jak uczniowie widzieli, znali, dotykali go w jego ciele. Know him, understand him, don't understand him very well. Znali go, widzieli go, ale nie do końca wiedzieli, kim jest. Don't know how to answer that question, who do you say I am, or do know a bit how to answer it. Przeczuwali może tylko odpowiedź na jego pytanie, a wy za kogo mnie macie. Know what it means for that to be real and experienceable within us. Poznać, kim on jest naprawdę i doświadczyć go w nas. Or beginning to know. Czy też zacząć to rozumieć. Beginning to trust. Zacząć mu ufać. Beginning to have faith. Mieć wiarę w niego. Beginning to know that he has faith in us. To, że on wierzy w nas. Loves us. Kocha nas. Even when we don't have faith in ourselves or love ourselves. Nawet wtedy, kiedy my sami sobie nie ufamy i nie kochamy się. Knows us even when we don't know ourselves. Zna nas, chociaż my siebie nie znamy. Have those interior senses to pick it all up. I wszystkimi z tymi wewnętrznymi własnościami właśnie to zrozumieć. It's fascinating, isn't it, how much of our scriptures are letters of St. Paul. To jest fascynujące, ile treści w naszym Piśmie Świętym, na przykład lista świętego Pawła. Who never met Jesus. On nigdy Jezusa nie spotkał osobiście. He never knew him in the flesh and blood. Nie znał go jako człowieka. He regards himself equal to the apostles. Ale uważa siebie za równego jego uczniom. He knew him through the Spirit, inwardly. Wewnętrznie, na poziomie ducha, znał go. On the road to Damascus. Poznał go na drodze do Damaszku. He has this deep, utterly rending and life-changing encounter. Kiedy to spotkanie Chrystusa zmieniło absolutnie jego życie. But he never was with him in the flesh. Ale nigdy nie znał go jako człowieka. In Ephesians 1:17-19. W liście do Efezjan pisze. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him, so that with the eyes of your heart enlightened, you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance among the saints, and what is the immeasurable greatness of his power for us who believe, according to the working of his great power. Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy, serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego, dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. The way Paul tries to give words, what's difficult to give words to, he says, Święty Paweł próbuje ująć słowa, coś, co jest bardzo trudne do opowiedzenia. He says, we are in Christ. Mówi, jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie. It's the sort of best way he can
succinctly gives some words to it, that we're in Christ. Być w Chrystusie to jest, co mu się udaje najlepiej, aby określić to, co chcę powiedzieć. Maybe it's a bit like this in thing, this inness. Może chodzi tutaj o to bycie właśnie, jak mówiliśmy o tej róży. Or he says, Jesus has sent the Spirit to dwell in your heart. I Chrystus posłał Ducha Świętego, aby w was zamieszkał. In your inner person, he says. W waszym człowieku wewnętrznym. That he's given us a Spirit within us and of course among us. Że ten Duch jest w nas i wokół nas. A Spirit of wisdom. To jest Duch mądrości. To know. Duch poznania. A Spirit of revelation. Objawienia. So that things can be revealed to us from within. Objawienia tych rzeczy, które już znamy w naszym wnętrzu. So that the eyes of your heart can be enlightened. Tak by oświeciły nas oczy naszego serca. The eyes of the heart with which we see God. Te oczy, którymi oglądamy Boga. So you'll know what this immeasurable power there is within us. Byśmy poznali, jaką ogromną moc nosimy w sobie. You know, this power for life and love and connection. Moc miłości, życia, związków, relacji. The working of His great power in us. Praca Jego wielkiej potęgi, Jego siły w nas samych. And so one of the ways that many of the great teachers, prayers within our Christian tradition speak is of there being a teacher within. Więc wielu właśnie mistrzów, mistyków naszej chrześcijańskiej tradycji mówi o tym nauczycielu wewnętrznym. I could gather up a whole sway of quotations which are saying something of that sort. Mogłabym tu przytoczyć mnóstwo cytatów, które o tym zaświadczą. But we'll be content with one because it's nearly coffee time. Zadowolmy się tylko jednym, tak aby nie przegapić naszej przerwy kawowej. This is a quote from Saint Augustine. Znowu przytoczę świętego Augustyna. 4th century bishop, theologian and mystic. Mistyka, biskupa z IV wieku. Hugely influential theologian in the church, especially the Western church. Miał ogromny wpływ na Kościół zachodni. He says, God speaks to us within. He speaks to us in our inner self when we are attentive to Him. Without words, He instructs us in silence, drenching our souls with the light of understanding. Bóg przemawia wewnątrz nas. W naszym wnętrzu do nas mówi, gdy się w Niego wsłuchujemy. Bez słów naucza nas w ciszy. Przenika nasze dusze światłem zrozumienia. Without words, He instructs us in silence. Bez słów naucza nas w ciszy. He speaks to us in our inner self when we are attentive to Him. Mówi do nas w naszym wnętrzu, kiedy się w Niego wsłuchujemy. What do we do when we meditate? Cóż takiego robimy, kiedy medytujemy? We enter our inner room, our inner self. Wchodzimy do naszej wewnętrznej izdebki And we're attentive. i się wsłuchujemy. But we're attentive beyond words, Wsłuchujemy się poza słowami. beyond thoughts, beyond images. Wsłuchujemy się poza naszymi myślami, wyobrażeniami. And there, out of sight, we're instructed. I
tam i stąd i znowu dowiadujemy się czegoś o nas. We meet the Christ within who knows us better than we know ourselves. Napotykamy Chrystusa w naszym wnętrzu, który zna nas lepiej niż my samych siebie. Reveals ourselves to us. Pokazuje nam, kim jesteśmy. Reveals himself to us. Pokazuje nam siebie, kim On jest. Reveals the Father to us. Pokazuje nam Ojca. And reveals everything else that is.